Cześć, ja mam na imię Dorota i to jest Polish Lesson with Dorota. Dzisiaj kontynuacja czasowników ruchu, takich jak wchodzić, wychodzić, przechodzić. W ostatnim filmiku opowiadałam Wam o tym, jak robić formy, jak tworzyć formy tych czasowników i co one znaczą. A dzisiaj opowiem Wam o formach we wszystkich czasach. W czasie teraźniejszym, w czasie przeszłym i w czasie przyszłym. Tak jak Wam mówiłam, wszystkie te czasowniki mają dwie formy. Formę niedokonaną i formę dokonaną. Formy niedokonane to te formy, które mają chodzić. Wchodzić, wychodzić, przechodzić. I te formy mają trzy czasy. Czas teraźniejszy, czas przeszły i czas przyszły. I tutaj jest to bardzo proste, bo to wygląda identycznie jak w czasowniku chodzić, plus dodajemy prefiksy. Pokażę Wam to na przykładzie czasownika wchodzić. Czas teraźniejszy. Ja wchodzę, ty wchodzisz, on, ona, ono wchodzi. My wchodzimy, wy wchodzicie, oni, one wchodzą. Na przykład ja teraz wchodzę do domu. Oni wchodzą do sklepu. Ona wchodzi teraz na 4. piętro z ciężkimi zakupami. Czas przeszły, analogicznie jak czasownik chodzić plus prefiks, czyli mamy wchodziłem, wchodziłam, mężczyzna, wchodziłem, kobieta, wchodziłam. Ty mężczyzna, wchodziłeś, ty kobieta, wchodziłaś. On wchodził, ona wchodziła, ono wchodziło. My, mężczyźni albo grupa ludzi z minimum jednym mężczyzną, my wchodziliśmy, my, kobiety, dzieci, zwierzęta, rzeczy, my wchodziłyśmy, wy, mężczyźni lub grupa ludzi z minimum jednym mężczyzną, wy wchodziliście, my, kobiety, dzieci, zwierzęta, rzeczy, wchodziłyśmy, oni wchodzili, one wchodziły. Analogicznie jest ze wszystkimi innymi czasownikami, czyli z czasownikami wychodzić, przychodzić, przechodzić, odchodzić, obchodzić i tak dalej, tylko zmieniamy prefiks na początku. Jeśli chodzi o czas przyszły, tutaj, jak na pewno wiecie, mamy dwa sposoby tworzenia tego czasu. Ale zawsze jest jeden stały, taki sam element, to formy będę, będziesz i tak dalej. Te formy to ja będę, ty będziesz, on, ona, ono będzie, my będziemy, wy będziecie, oni, one będą. Plus dodajemy drugie słowo. W pierwszym wariancie to może być forma bez okolicznika, to znaczy ta normalna forma, ta, która jest w słowniku, ta, która zwykle kończy się na ci. To znaczy ja będę wchodzić, ty będziesz wchodzić, on będzie wchodzić, ona będzie wchodzić i tak dalej. A drugi sposób tworzenia tego czasu przyszłego to dodanie takiej specjalnej formy. Ta forma jest analogiczna z formą czasu przeszłego trzeciej osoby. Co to znaczy? W liczbie pojedynczej dodajemy chodził, chodziła albo chodziło. I wtedy mamy ja mężczyzna, będę wchodził. Ja kobieta, będę wchodziła.
ty mężczyzna będziesz wchodził, ty kobieta będziesz wchodziła, on będzie wchodził, ona będzie wchodziła, ono będzie wchodziło, a w liczbie mnogiej dodajemy też formę trzeciej osoby, ale liczby mnogiej i to wygląda tak. My, grupa ludzi z minimum jednym mężczyzną, my będziemy wchodzili, my, kobiety, dzieci, zwierzęta, rzeczy, my będziemy wchodziły, wy, grupa ludzi z minimum jednym mężczyzną, wy będziecie wchodzili, wy, kobiety, dzieci i tak dalej, będziecie wchodziły, oni będą wchodzili, one będą wchodziły. I pytanie, czy jest różnica między formą ja będę wchodzić i ja będę wchodził, ja będę wchodziła? Nie ma. Znaczeniowo nie ma żadnej różnicy, ale Polacy zwykle używają tej drugiej formy, to znaczy ja będę wchodził, ja będę wchodziła. I teraz przechodzimy do aspektu dokonanego, czyli do tych form, które mają iść, wejść, wyjść, przejść, przyjść, odejść i tak dalej. Myślę, że wiecie, że czasowniki w aspekcie dokonanym mają tylko dwa czasy. Nie mają czasu teraźniejszego. Mają tylko czas przeszły i czas przyszły. Zaczniemy od czasu przeszłego. Tutaj naszą bazą będzie czasownik iść i jego formy czasu przeszłego. One wyglądają tak. Ja szedłem, szłam. Ty szedłeś, szłaś. On szedł, ona szła, ono szło. My szliśmy, szłyśmy. Wy szliście, szłyście. Oni szli, one szły. I myślimy, że po prostu dodajemy prefiksy i to wszystko. Tak jest w przypadku 4 czasowników, to znaczy w przypadku czasowników wyjść, przyjść, przejść i dojść, czyli w przypadku tych czasowników, których prefiksy kończą się na y albo na o. Wyjść, ja wyszedłem, ja wyszłam. Ty wyszedłeś, ty wyszłaś. On wyszedł, ona wyszła, ono wyszło. My wyszliśmy, wyszłyśmy. Wy wyszliście, wyszłyście. Oni wyszli, one wyszły. I analogicznie mamy w przypadku czasowników przyjść, przejść i dojść. A jeśli chodzi o czasowniki, których prefiks kończy się na spółgłoskę, na przykład odchodzić, obchodzić, schodzić, podchodzić, nadchodzić, rozchodzić się, to w poprzednim filmiku mówiłam Wam, że w aspekcie dokonanym do prefiksu dodajemy e i mamy odejść, obejść, nadejść, rozejść się, podejść i zejść. I tutaj sprawa jest trochę inna. Tam, gdzie w formach czasu przeszłego jest e, to wtedy w prefiksie już tego e nie ma. Czyli tam, gdzie jest szedłem, szedłeś, szedł, usuwamy e z prefiksu. Wystarczy nam jedno e. I pokażę Wam to na przykładzie czasownika wejść. Ja mężczyzna,
wszedłem. Ty, mężczyzna, wszedłeś. On wszedł. I analogicznie będzie w innych czasownikach, takich jak odejść, obejść, zejść i innych, a we wszystkich innych formach, w których nie ma e, czyli ja szłam, ty szłaś, ona szła, ono szło i w liczbie mnogiej w prefiksie będzie e, bo trudno byłoby nam to wymówić, czyli mamy weszłam, weszłaś, weszła, weszło, my weszliśmy, weszłyśmy, wy weszliście, weszłyście, oni weszli, one weszły. I analogicznie we wszystkich innych czasownikach, czyli zejść, obejść, odejść, podejść, nadejść i rozejść się. A jeśli chodzi o czas przyszły, to sprawa jest łatwiejsza. Bazą tutaj będzie czasownik iść i koniugacja czasownika iść, tak jak ja idę, ty idziesz, ale będziemy pisać to przez j, więc ja idę, ty idziesz i tak dalej. Więc formy czasu przyszłego, czasownika wyjść, wyglądają tak. Ja wyjdę, ty wyjdziesz, on, ona, ono wyjdzie, my wyjdziemy, wy wyjdziecie, oni, one wyjdą. I tak będzie we wszystkich innych czasownikach dokonanych, nawet w tych, które mają to dodatkowe e, więc ja odejdę, ty odejdziesz, on, ona, ono odejdzie, my odejdziemy, wy odejdziecie, oni, one odejdą. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to proszę piszcie w komentarzach. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.